Zapraszam do obejrzenia jednego z najlepszych, najwartościowszych przedwojennych filmów polskich. Filmem tym jest Młody las z roku 1934. Zrealizowany on został na podstawie sztuki Jana Adolfa Herca, a reżyserował Józef Lejtes, no bodaj jeden, a właściwie najlepszy nasz przedwojenny reżyser. Film należy do nurtu niepodległościowego. Jest jego, powiedziałbym, najszlachetniejszym przedstawicielem. Łączy bowiem w sobie, no powiem to zaraz, i patriotyczne przesłanie, i żywą akcję, i walory artystyczne, przede wszystkim znakomitą narrację, czyli sposób opowiadania oraz jeszcze znakomitszych aktorów. On chłopak dobry, ale on u mnie poprawkę ma. Właśnie chciałam prosić, żeby pan profesor go jeszcze raz przesłuchał. No, żeby się dało coś zrobić, ale ja nic nie obiecuję. Gdyby pan profesor uwzględnił. Cóż to? Koperta? A, od pięknych pań lubię listy otrzymywać. Bardzo lubię. Takie stosunki panowały w warszawskim gimnazjum w czasie zaborów, konkretnie w roku 1905. Roku szczególnym, bo nie tylko ziemie polskie ogarnęła wówczas fala rewolucyjnego, niepodległościowego i społecznego antycarskiego buntu. A kiedy car puścił w niepamięć 31 rok, to w 63 roku coście zrobili? Bunt! Bunt przeciw komu? Nie pozwalam! Nie pozwalam! To podłość! To nie Przedstawieństwo! Co to, bunt? Bunt! Bohaterami filmu Młody las są uczniowie warszawskiego gimnazjum oraz ich nauczyciele, pedagodzy, profesorowie. Obraz tej społeczności, szczególnie nauczycielskiej, narysowany został pod każdym względem, nieschematycznie, wszechstronnie, prawdziwie. Z jednej strony profesor Pakotin w wykonaniu Kazimierza Junoszy Stępowskiego, widzieliśmy go przed chwilą, a z drugiej profesor francuskiego, którego odtwarza w sposób przejmujący Michał Znicz. 30 lat uczę, pracuję. Nigdy nikt przeze mnie na drugi rok nie został. Nigdy nikt, żadna krzywda nie miał. I teraz ja dostał swoja nagroda. Policzek od cała klasa. Nie ma nikt, co by powiedział, szkoda. Ośmieszyli mnie, biedny profesor. Ośmieszyli bez serca i bez litości. W Młodym lesie, no nie mogło być zresztą inaczej. Jest także wątek liryczny, romansowy, choć to określenie nie bardzo pasuje do sytuacji. Poprowadzony został zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami. Ona, grają Maria Bogda, jest dziewczyną zaangażowaną czynnie w walkę niepodległościową. Natomiast on, Stefan, tego gra Adam Brodzisz, to syn profesora, który jest typowym asekurantem, czy wręcz kolaborantem. Postawa Stefana ewoluuje jednak pod wpływem miłości do Wandy, ale także stosunku kolegów, no i rozwoju sytuacji. Nie znoszę tych Don Kiszotów. To nie walka z wiatrakami. To walka z prawdziwym wrogiem. Walka? To szaleństwo. Do tych szaleńców mnie też należę. Ty też? W końcu młodzież rusza na ulicę, manifestuje swoje uczucia i przekonania patriotyczne i walczy o swoją narodową tożsamość. Jeśli wątki młodzieżowe potraktowane zostały raczej
schematycznie, o tyle świat dorosłych uzyskał wymiar głębszy, poważniejszy i też i tragiczniejszy. Słusznie chwalono na przykład kreację Tekli Trapszo w roli matki buntowniczego Janka Walczaka. Jego gra ówczesny amant Mieczysław Cybulski. To też było aktorstwo najwyższej próby. Wspomniałem już Kazimierza Junoszę Stępowskiego, Michała Znicza, Teklę Trapszo, ale są tu i inni jeszcze świetni aktorzy i świetne role. Choćby Bogusław Samborski jako dyrektor gimnazjum, czy wielki Stefan Jaracz w małej, ale wstrząsającej roli zrusyfikowanego polskiego nauczyciela. Stefan, Ja nie mogę z tą hańbą żyć! Ja nie chcę! Stefan, uspokój się. Ja tej zniewagi nie daruję. Wiemy, że dziś grają się u Walczaka. Pakotin będzie z żandarmami. Czeka tam na mnie. Będziesz pomszczony. Będziesz... Jak ja brzydzę się tobą. Słyszysz? Brzydzę. A on żeś mnie znieprawił. Teraz chcesz jeszcze iść sprzedać? Prawdziwym ewenementem było wysłanie i wyświetlenie Młodego Lasu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie w roku 1934. Oto garść opinii prominentnych reżyserów radzieckich. Grigori Aleksandrow, najbliższy współpracownik Sergiusza Eisensteina oraz twórca tak znanych komedii jak Świat się śmieje czy Wołga Wołga. Autor Młodego Lasu dał dowód wielkich zdolności dramatycznych. Reżyser Grigori Wasiliew, współtwórca klasycznego Czapajewa. Młody Las zrobił na mnie ogromne wrażenie. Reżyseria bardzo staranna. Grigori Kozincew, jeden z wielkich klasyków kina radzieckiego lat 20. i 30. Byłem olśniony filmem polskim. Szkoła carska i typy profesorów przedstawione bardzo prawdziwie, sugestywnie i z wielkim artyzmem. I odwolasz wszystko, coś powiedział. Nigdy! Słyszycie? Nigdy! Wasza sprawiedliwość jest tyle samo warta, co wasza nauka. A ty, Goląbeczku, nie mów nigdy. A? Ty się lepiej zastanów, o? Tam u ciebie w domu się nie przelewa, ja wiem. A jak skończysz gimnazjum, no, stypendium zechcesz, uniwersytet darmo, a potem to już będzie posadka, o, awanse będą, no, dobrobyt. O. Na zakończenie powiem jeszcze tylko, choć długo można by było o tym filmie rozprawiać, że mimo i uwag krytycznych, a dotyczyły one przesunięcia w filmie akcentów wyraźnie w kierunku wyłącznie walki niepodległościowej z pominięciem walki o cele społeczne, co przecież było również celem rewolucji 1905 roku. Młody Las cieszył się wielkim powodzeniem u krytyki i u publiczności. Uznany został przez czytelników najpopularniejszego tygodnika filmowego, jakim było Kino, za najlepszy polski film roku 1934, a to o czymś świadczy.